Cześć, witajcie na moim kanale. Nowe życie często rozpoczyna się od zmiany otoczenia i przeprowadzki. Właśnie tak było w moim przypadku. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić, jak wyglądała moja przeprowadzka i jakie miłe i niemiłe doświadczenia spotkałem podczas podróży. Zapraszam na materiał. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że moja przeprowadzka odbyła się w końcówce lutego 2022 roku i że wtedy jeszcze obowiązywały obostrzenia covidowe. Do tego był to okres bardzo silnych wiatrów i burz, co zakłócało transport publiczny i jego punktualność. Plan podróży był dość prosty. Najpierw musiałem dojechać do centrum Krakowa, żeby uniknąć porannych krakowskich korków i dojechać prosto na lotnisko koleją. Stamtąd miałem zarezerwowany lot do Frankfurtu nad Menem, skąd z terminalu miałem już dojechać pociągiem najpierw do Stuttgartu, a później przesiadką do Sindelfingen. Plan był dość prosty. W praktyce niekoniecznie. Na początku szło dość gładko. Dojechałem do centrum Krakowa z samego rana o godzinie 7. Następnie kupiłem bilet na pociąg na lotnisko, a tam już miałem lekki stresik, ponieważ mój cały dobytek mieścił się w jednej walizce, którą musiałem zapakować jedynie do 20 kg, ale na wadze wykazano, że jest to tylko 19,8 kg. Tutaj już mi ulżyło. Zdążyłem sobie wyczyścić buciki i zjeść bułeczkę. Przed każdym lotem oczywiście jest godzinka luzu i trochę wynudzenia się podczas czekania na wejście do samolotu, więc zacząłem już sobie czytać książeczkę, no i oczywiście oglądałem ludzi, którzy uwielbiają stać w kolejkach przed wejściem do samolotu. Pasażerowie weszli do samolotu w miarę sprawnie, ale w czasie, kiedy powinniśmy już ruszać na pas startowy i odlatywać, nic się nie działo. Nie działo się nic przez 5 minut, 10 minut, 20 minut, 30 minut. Wiedziałem, że już nie zdążę na pociąg do Stuttgartu. Po 1,5 godziny oczekiwania na pasie startowym w końcu samolot zbił się w powietrze. Drobnym plusem w tej sytuacji było, że jedno z miejsc przy oknie było wolne i mogłem podziwiać bardzo ładne widoki. Wiedziałem, że lotnisko we Frankfurcie jest duże, ale nie spodziewałem się, że ma 2 terminale. Oczywiście dworzec kolejowy ma połączenie tylko z tym pierwszym terminalem, a mój samolot wylądował oczywiście na tym drugim. Sprawiło to, że musiałem wybrać się w wycieczkę autobusem po zatłoczonej autostradzie przez 45 minut. Czas transferu na pierwszy terminal nie grał już tak wielkiej roli, ponieważ mojego pociągu dawno już tam nie było. Ale w drodze na pierwszy terminal spotkałem pewną bardzo miłą stewardessę, która doradziła mi, żeby pójść do informacji niemieckich kolei. Być może spróbują przebukować mój bilet, tak żebym nie stracił całej kwoty, którą wpłaciłem. Pełny nadziei podszedłem do okienka informacji i wyjaśniłem panu moją sytuację z opóźnionym lotem. Niestety w odpowiedzi usłyszałem jedynie 2 zdania. Spóźnił się pan, musi pan kupić nowy bilet. I tutaj już się troszkę podłamałem, ponieważ bilety w dniu podróży w Niemczech nie są już aż tak tanie, jak się je kupuje tydzień czy 2 tygodnie przed podróżą. W tym przypadku musiałbym wydać dodatkowe 80 euro, czyli w przeliczeniu około 400 zł, żeby kupić bilet na tą samą podróż. No nic już, poszedłem podłamany troszkę do okienka, gdzie sprzedają bilety kolejowe i jeszcze tylko mi się zaświeciły 2 ostatnie szare komórki, które odpowiadają w moim organizmie za chorobliwą oszczędność czasem. O tym zresztą zrobię osobny odcinek, jak można oszczędzać w Niemczech. Ale opowiedziałem pani w kasie biletowej jeszcze raz tą samą opowieść, którą opowiedziałem panu w informacji i się okazało, że pociąg, na który kupiłem bilet, którym miałem wcześniej jechać, również był opóźniony. I tak bym na niego nie zdążył, żeby przesiąść się w odpowiedni pociąg w Stuttgarcie. Była to podstawa, żeby zmienić moją rezerwację i wystawić mi nowy bilet
już na cały dzień. Moja nowa rezerwacja obejmowała małą zmianę, ponieważ dodana została mi jedna przesiadka w Böblingen, więc musiałem dojechać z Frankfurtu z lotniska do Stuttgartu, stamtąd wziąć pociąg do Böblingen, a z Böblingen jeszcze jedną ostatnią stację dojechać do Sindelfingen. Pozostało mi już tylko poczekać na odpowiedni pociąg i dojechać do Stuttgartu. Po drodze zjadłem sobie jeszcze małą bułeczkę, ponieważ musiałem oczekiwać na niego 1,5 godziny. Przyjechał o czasie, ale niestety do Stuttgartu już o czasie nie dojechał. Pociąg do Stuttgartu dojechał z 10-minutowym opóźnieniem i sądziłem, że spóźnię się na swoją przesiadkę i byłoby tak, gdybym wsiadł do pociągu minutę później. Na szczęście udało mi się wsiąść na przedostatni pociąg do mojego miejsca docelowego w Sindelfingen. Ten pociąg jednak okazał się kolejnym, który się nie spieszy i już podczas podróży miałem do przejechania tylko jedną stację. Wiedziałem, że już nie zdążę na kolejną przesiadkę. Napisałem wtedy do właścicielki mieszkania, która miała mnie odebrać ze stacji w Sindelfingen, żeby już mnie odebrała z Böblingen. Było to bardzo blisko, a ja już naprawdę nie miałem siły. Do tego do pociągu weszła kontrola sanitarna, która sprawdzała maseczki i ich typy podróżujących. Okazało się, że w Polsce nie ma wymogu maseczki FFP2, ale w Niemczech już jest. I moja maseczka, chociaż miałem ją założoną cały czas, niestety nie odpowiadała standardom niemieckim. Policjanci po tym, jak spostrzegli się, że nie mówię płynnie po niemiecku, zgodzili się na to, że na następnej stacji po prostu będę musiał wysiąść, ponieważ nie mogę kontynuować jazdy z nieodpowiednią maseczką. I nie wiem, co bym zrobił dalej, gdybym musiał jechać kolejne stacje. Na szczęście nie musiałem, po prostu zgodziłem się i miałem już to za sobą. Na stacji w Böblingen czekała już na mnie właścicielka mieszkania, w którym wynajmuję pokój, a do Sindelfingen dojechałem już spokojnie w samochodzie. W taki dość długi i pokraczny sposób dotarłem w końcu do bezpiecznego, właśnie tego jeszcze pustego pokoju, który będę musiał wypełnić swoim nowym życiem. A jeżeli Tobie zdarzyła się jakaś ciężka lub bardzo fajna przeprowadzka, koniecznie napisz o tym w komentarzu. Jeżeli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco. No i cóż, widzimy się już za tydzień.